Cześć ocalali, z tej strony TOS. W tym wideo chciałbym przedstawić Wam praktyczne informacje na temat tego, w jaki sposób rozgrywać nowe wydarzenie, które pojawiło się podczas obecnego MIGO, a mianowicie ucieczkę wodną. Wydarzenie to zastąpiło dobrze znany Nexus i w dużym stopniu przypomina graczom State of Survival event Ostatni Ocalały. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że ucieczka wodna jest zdecydowanie bardziej rozbudowaną wersją i dodatkowo rozgrywa się w warunkach wodnych. Zacznijmy od przygotowania do wydarzenia, bo ono ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim musicie ustawić 3 swoje marsze. Na pierwszy marsz polecam Wam ustawić najsilniejszą formację, na drugi marsz najsłabszą formację, natomiast na trzeci marsz formację, która jest druga pod względem siły. Dlaczego właśnie tak? Ponieważ pierwsza formacja będzie walczyć z ewentualnymi przeciwnikami. Jeśli przegra, to jest dla Was jasny sygnał, że z tym przeciwnikiem lepiej nie wchodzić w dalszą walkę i po prostu go omijać. Natomiast pozostałe marsze mają Was zabezpieczyć przed ewentualną walką podczas ewakuacji. Kolejny krok to zakupy przed startem rozgrywki. Koniecznie zaopatrzcie się w specjalną skrzynię, która pozwoli Wam zbierać większe ilości przedmiotów z planszy. Oprócz tego bardzo ważne jest, aby kupić kilka przyspieszeń marszu, bo szybkość poruszania się po mapie w tym wydarzeniu robi ogromną różnicę. Gdy macie już ustawione marsze i zakupione przedmioty, klikacie wejście do rozgrywki, a następnie upewniacie się, że zakupione przedmioty są aktywne i dostępne na tę sesję. Po tym możemy ruszać. Na samym starcie pamiętajcie, aby aktywować szybkie poruszanie się po mapie, a następnie warto wyeksplorować obszar, w którym startujecie i dopiero wtedy rozpocząć właściwą rozgrywkę, oczywiście aktywując również przyspieszenie marszu. Jeśli chodzi o samą strategię, to według mnie mamy tutaj dwie główne drogi działania. Pierwsza strategia polega na udaniu się do ruin oraz portów, w których znajdują się kolejne instrukcje. Dzięki nim możecie wykonać misję i zdobyć naprawdę wartościowe nagrody. Jest to opcja bardziej czasochłonna i udaje się tam bardzo wielu graczy, ale często bardzo opłacalna, jeśli chodzi o nagrody. Druga strategia polega na szybkiej eksploracji kontenerów oraz wraków statków. W ten sposób jesteście w stanie przeszukać znacznie większą ilość miejsc, zdobyć więcej modułów potrzebnych dla sojuszu i również trafić na bardzo dobre znaleziska. Wybór strategii zależy głównie od Was oraz miejsca, w którym rozpoczynacie rywalizację. Podczas rozgrywki pojawiają się także specjalne wydarzenia losowe. Jednym z nich jest erupcja wulkanu. Jeśli tylko zauważycie informację o jej pojawieniu się, jak najszybciej udajcie się w miejsce i pływajcie blisko wulkanu. Dzięki temu po erupcji możecie niemal natychmiast zebrać cenne przedmioty ze skał wulkanicznych. Analogiczna sytuacja dotyczy Krakena, czyli potwora morskiego. Pokonanie go również gwarantuje bardzo wartościowe nagrody, dlatego zdecydowanie warto reagować na tę informację jak najszybciej i po jej pojawieniu się udać się jak najszybciej w okolice, gdzie będzie aktywowany Kraken. W trakcie wydarzenia pojawiają się dwie sesje z punktami ewakuacyjnymi. Pierwszą z nich możecie spokojnie zignorować. Natomiast po pojawieniu się drugiej sesji powinniście jak najszybciej udać się na obrzeża mapy, aby być jak najbliżej punktów ewakuacji i dotrzeć tam przed przeciwnikami. Jeśli jednak Wam się nie uda, konieczne będzie posiadanie specjalnego pistoletu umożliwiającego ucieczkę z mapy. W przeciwnym razie zginiecie, tracąc wszystkie zdobyte podczas rozgrywki łupy. Mam nadzieję, że te według mnie najbardziej praktyczne informacje pomogą Wam lepiej odnaleźć się w wydarzeniu ucieczka wodna i pozwolą zdobyć znacznie większe ilości nagród. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.